Rozbijaj go prostym! No słuchaj mnie, no! Dobra, do parteru. Zakładaj balachę, tak jak ćwiczyliśmy. Kacper, co ty robisz? Dobra, do stójki, bo żal patrzeć. Walcie jak mężczyzna. Już! Zwykły frajer! Tak się dać trafić. Do Lombardu przyszła jedna z byłych partnerek Adriana, która obecnie spotyka się z Karolem. Dziewczyno, bo urwiesz mu głowę. A co, zazdrościsz? Nie, no ja akurat lubię się dzielić z kolegami. Świnia, nie zasługujesz na mnie. Nie no, słuchaj, na pewno Lolek dużo bardziej na ciebie zasługuje. A żebyś wiedział. Słuchajcie, możecie przestać? A jak tam ta twoja dziewczyna? Dogadaliście się? Ale o kim ty mówisz? No ta, od której kilka dni temu w gębę dostałeś, bo to chyba nie było z miłości. To było z wielkiej miłości, proszę ciebie. To się ciesz, że ja się w tobie nie zabujałam, bo dostałbyś znacznie mocniej. Dobra, malutka, zmykaj już, bo mamy robotę z Lolkiem, nie wiem czy wiesz. Nie będziesz mi rozkazywał, mam jeszcze sprawę do Lolka. Wracam. Kinia mocno zakręciła się wokół Lolka. I dobrze. Młody wreszcie mógł zmienić się ze studenciaka w prawdziwego mężczyznę. Tymczasem do Lombardu przyszli klienci. To byli dobrzy znajomi Adriana z sali treningowej. Kiedy cię zobaczę na macie? No trenerze jestem, to znaczy no bywam 2 razy w tygodniu. A właśnie, bywasz zamiast trenować. No wiecie jak jest, biznesu pilnuję, tak? Albo panienek. Adek, wiem jaki jesteś, wiesz? No nie, no muszę pilnować, ojcu pomagam. O, dla chcącego nic trudnego. Wiesz co? Gdybyś się przyłożył, to byłbyś w tym miejscu co Kacper teraz. Tak? Czyli gdzie? Podpisaliśmy kontrakt na zawodową walkę na galę MMA. O! Słuchajcie, ja słyszałem, że gdzieś się szykujecie, ale no myślałem, że to jakaś bzdura jest. Żadna bzdura. Żadna bzdura, tylko potrzebujemy trochę kasy, żeby Kacper mógł się dobrze przygotować. I pewnie chcecie coś zastawić, tak? Samochód. Serio? Ojciec chce mi wynająć dodatkowego trenera. Czyli kogo? Wileckiego. Wila? No. No panowie, to ja już rozumiem skąd ten zastaw. Okej. Wilu to był znany zawodnik, ale moim zdaniem lepszy na salonach niż w ringu. Jakoś mnie nie przekonywał. No ale co? Nie moja kasa, nie moja sprawa. O, tutaj był dzwon. Obczerka zwykła. Nic nie widać. Jaka obcierka, przecież tu jest pół metra szpachli, no. Dzwon był potężny, albo blacharz spartolił robotę. Adek, potrzebuję 15 000. Nie no, trenero. Dyszkę mogę dać, więcej nie. Kacper, weź mu coś powiedz. Razem w ławce siedzieliście. Kumplowi nie pomożesz? Ja pomogę później, ojciec urwie mi głowę, tak? Za 5 000, tak? Nie przesadzę. Poza tym odkupię ten wóz. Tak? A z czego szanowny trener odkupi? Zagarzę z walki, bo zamierzamy ją wygrać. Słuchajcie, autko jest warte 20 000, 10 mogę dać, więcej nie. Adek? A ty się nie odgrywasz na Kacprze za przegrane sparingi? Przestań, tato. No co? Parę razy sklepałeś mu michę? Przynajmniej się czegoś nauczył może. Tadeusz zawsze wsadza szpilę. A tak naprawdę to wcale nie byłem gorszy od jego synalka. Nieraz go obijałem. No ale dałem mu 13 kafli, żeby nie było. I co, ten Kacper rzeczywiście taki dobry? No wiesz, dawno z nim nie sparowałem, ale coś tam potrafi chłopak. Chyba więcej niż coś tam, skoro będzie walczył na gali, nie? No stary, jakbyś całe życie trenował, no to byś jakiś tam poziom reprezentował. A jego ojciec też walczył na galach? Nie, no co ty. To były zupełnie inne czasy, mistrzu. Dzień dobry. Dzień dobry, widzę, że
Po rocznicy ani śladu. Jak to, ani śladu. Pozostało jednak, no. Nie widzicie, jak wyglądam. No, kiepsko. No właśnie. To przez te rocznice. Ziutek chciał sprawić przyjemność żonie z okazji rocznicy ślubu. Kupił jej pierścionek i naprawdę bardzo się starał. No, ale to nie trwało długo. Czyli skończyło się jak zwykle, tak? Tam. Grażynka mnie do restauracji na kolację zaprosiła. W zamian za ten pierścionek, no. I co? Razem się tak załatwiliście? Nie. Wróciliśmy do domu, Francja, elegancja. No ale przyszedł sąsiad. Po pomoc, no. Pomogłem mu. No i wziął mi się odwdzięczył, no. I tak jakoś głupio wyszło, no. I teraz kac morderca. No właśnie. No i dlatego przyniosłem to. Nie no, Ziutek, przecież ty już 2 razy z tym u nas byłeś. No chłopie, opanuj się. No właśnie o to chodzi. To pewny towar. Grażynka na pewno po to przyjdzie. Ma sentyment. No i co mieliśmy z nim zrobić? Ziutek jest niereformowalny. Przyjęliśmy ten towar i zadzwoniliśmy do pani Grażynki. Tadeusz wrócił do domu z pieniędzmi zdobytymi w Lombardzie. Syna od razu wysłał do sali treningowej. Tadek, nie zdejmuj butów, bo chciałabym pojechać na zakupy. To trzeba mi było wcześniej mówić. Teraz nie bardzo jest czym pojechać. Ale jak to? Zastawiłem auto w Lombardzie. Dlaczego? Przecież muszę zapłacić za treningi dla Kacpra, nie? Zwariowałeś? Wykończysz nas tymi swoimi bijatykami. Nie bijatykami. Sportem. Nasz syn ma talent i trzeba go rozwijać. Ale żeby auto oddać? No, kosztuje. Kacper musi się dobrze przygotować do gali. Tadek, ja nie chcę tak żyć. Krysieńko, teraz trzeba trochę zacisnąć zęby, a potem się to opłaci, zobaczysz. Ale ja cały czas zaciskam zęby i mam tego dość. Wszystko się kręci, całe nasze życie wokół tych twoich walk. Widziały gały, co brały. Nie wiem, o której przyniósł. No przyniósł, no. Karol zadzwonił do pani Grażyny z informacją o zastawionym przez Ziutka radiu. Rozmowę przypadkiem usłyszał Kazimierz, który właśnie wszedł do Lombardu. No, ja rozumiem, Ziutek. Proszę przyjść, tak? Dziękuję, do widzenia. A co, Ziutek już wrócił do swoich nawyków? No, najwidoczniej tak. Przepraszam pana na chwilkę. To szybko, no, można było się tego spodziewać. Ile mu daliście? No, tak jak zwykle, 20 zł. Tatuś, sprawkę mam taką, sprawulkę. Zastąpiłbyś mnie? Bo co, znowu chcesz jechać do jakiejś swojej lale? Nie tym razem. Chcę odprowadzić zastawione auto do magazynu. Auto nie ucieknie. Tak? A nie pamiętasz, jak tam ostatnio podprowadzili furgonetkę spod Lombardu? Całkiem niedawno. A to była inna sprawa. Nie, ja myślę, że nie ma co powielać błędów. Tym bardziej, że ile mi to zajmie? Chwilę. To Lolek pojedzie, a ty będziesz pilnował Lombardu. Lolek nie ma prawa jazdy. Tak? A, znowu się wykpiłeś. To może zrobimy w ten sposób. Ty pojedziesz, a ja zostanę. Co ty na to? Dobra, dobra. Jedź. Nie zawracaj mnie głowy. Okej. Nie było sensu zatrzymywać dziadka w robocie. Myślami był gdzie indziej. Nie było pożytku z jego pracy. To auto i sprawy na mieście to tylko pretekst. Tak naprawdę chciałem zobaczyć Wilo w akcji, więc wyskoczyłem do klubu, w którym trenuję. Siemano, panowie. Cześć. No i gdzie ten cały Wilu? No miał już były, chociaż nie wiem po co. No, każdy trening z tym gościem będzie kilka razy lepszy niż statkiem. No daj spokój, no co ty? Tadek jest jaki jest, ale wiecie, no prowadzi Kacper od mało lata, wie o nim wszystko. A ten celebryta co? Przyjdzie, zawalczy, zgarnie kasę i zjeżdża. Ale Tadek już go niczego nie nauczy. A Wilu go nauczy? Co wy? Widzieliście jego ostatnią galę? No może na ostatniej gali się nie popisał, ale dalej jest jednym z najlepszych fighterów w tym kraju. Chociaż z importu. Proszę cię, stary. No z Gruzji jest. Przecież w pierwszej rundzie odpadł i później udawał, że kontuzja. No bo miał kontuzję. Poza tym każdy się może nadzieć na cios.
Ta porażka to był przypadek. Dla mnie to jest po prostu przereklamowany i tyle. Się specjalista odezwał. Dla mnie to on po prostu całe życie leciał na farcie i tyle mam wam do To powiedzenia. co tu jeszcze robisz, skoro on jest taki cienki? Ja? Ja chciałem sprawdzić, jak Kacper wali go w dziuple. No może ty go strzel. Ja? No. Słuchaj, no generalnie w stójce ma spore braki. Myślę, że mógłbym dać mu radę. Zapraszam na ring. No i co miałem zrobić? Słowo się rzekło i trzeba było wskoczyć do ringu. O, z takimi jak ty, to ja to nie potrzebuję. Ciebie jest tu potrzebne. By zachować twarz, Adrian musiał przeprowadzić sparring z zawodnikiem MMA. Zadanie okazało się jednak trudniejsze niż sądził. Brawo, Milu! Brawo! Synek, widziałeś klasę? No, to było dobre. Ty też tak będziesz. Twój stary nie zdążył, ale ty pokażesz światu. Obiecuję ci to. Brawo! Nie no, dobry był. Nie ma co gadać. W stójce nawet sobie radziłem, no ale co z tego, jak sprowadził mnie do parteru? Ale wstydu nie było. A po przerwie Grażyna oddaje do Lombardu pierścionek od Ziutka. No ale nie mogę przyjąć tego pierścionka, nie. A powinien pan. A niby dlaczego? Chcę mój parowar z powrotem wykupić. Chce pani wymienić dowód miłości na parowar? Kacper wpada pod rozpędzony samochód. Nie wiem, co się stało, po prostu wpadł mi pod koła. Chłopiec, dzwoń po karetkę, na co czekasz? Synek, odezwij się do mnie. Tadeusz odmawia zapłaty za trening Willowi. Jesteś bezczelny, niby za co mam płacić? Chcesz mnie naciągnąć, oszuście? Liczę za słowami, człowieku! Ej, panowie, spokojnie! Przed przerwą Tadeusz zastawia swój samochód, by mieć pieniądze na treningi dla syna. Chce jak najlepiej przygotować go do nadchodzącej gali MMA. Ziutek kolejny raz zastawia radyjko swojej żony. Adek postanawia zmierzyć się na ringu ze znanym gruzińskim zawodnikiem Willem. Kazimierz z Karolem przygotowywali do sprzedaży przedmioty zastawu, których umowy wygasły. Do Lombardu przyszła zirytowana pani Grażyna. I znowu to samo. No wiem, pani Grażynko, taki urok Ziutka. Przekleństwo, nie urok. To co, 20? No jak zwykle, pani Grażynko. Proszę. Lulej, przynieś te radio od Ziutka. Jasne jest. No i tak to. O, Dziękuję. dziękuję. A za to ile bym dostała? No przecież to jest pierścionek od Ziutka. Ten sam, ale już go nie chcę. No, ale tak nie wolno, pani Grażynko. Ja wiem, że pani jest zdenerwowana, ale Ziutek się starał i dał pani ten pierścionek tak od serca. A później pokazał, że alkohol jest dla niego ważniejszy niż serce. No ale nie mogę przyjąć tego pierścionka, nie. A powinien pan, bo ja to robię z troski o Ziutka. Tak? A niby dlaczego? Chcę mój parowar z powrotem wykupić. Ojejku, chce pani wymienić dowód miłości na parowar? To jest właśnie dowód miłości. Muszę Ziutkowi zdrowo gotować. Jakieś warzywka na parze, rybkę. Bo jego zniszczona wątroba jest dla mnie ważniejsza niż jakaś błyskotka na palcu. A, to takie buty. Widzi pan? I to była prawdziwa miłość. Nie ukrywam, że pani Grażyna ujęła mnie swoim podejściem. Do widzenia. Do widzenia. Adrian wrócił do Lombardu poobijany po sparingu z Willem. Rany. O matko, co się panu stało? Nic, pani Grażynko. No przecież widzę, ktoś pana pobił. Pani Grażynko, dziękuję za troskę, ale nic mi nie jest. Ale lepiej, żeby to lekarz obejrzał.
Spokojnie. Panie Kazimierzu, jakiś komprys na to oko. Tak, tak, tak. No to ja dziękuję. Do widzenia. Pomoże mi pan otworzyć drzwi? Oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. No strasznie wygląda to oko. Do widzenia, pani Grażynko. Dobrze, no to wszystkiego dobrego. Adek, gdzieś ty się podziewał? Napadli cię? Samochód ukradli? A ty martwisz się o mnie czy o samochód? Oj, daj spokój. Adek, mów. Auto jest całe. A ten ślip podbity skąd? No bo pojechałem na trening i musiałem zawalczyć. A, i to była ta ważna sprawa do załatwienia. Ty się po prostu zabawiasz podczas pracy. Tato, pojechałem na chwilę, a ty już robisz awanti. Ale już jestem sprawny i gotowy do tyrki. I co? Chcesz obsługiwać klientów z taką obitą gębą? A co, mam zrobić makijaż? Nie wiem. Zrób tak, żeby było dobrze. Idź się ogarnąć. A chociaż wygrałeś? Dla ojca ważniejsza była kasa niż ja. Moimi siniakami bardziej przejęła się pani Grażynka niż on. Już widzę, jakby to Martusia miała choćby drobnego siniaczka. Dobrze jest? Może być. Moja szkoła. Nauczyłem go wszystkiego, co mogłem. No i dobrze. Ale potrzebne jest świeże spojrzenie. No? Kacper miał pierwszy trening z Willem. Ojciec chłopaka dokładnie obserwował syna i żywiołowo komentował każdy jego błąd. Co ty robisz? Chłopie, nie krzycz, nie jego wina. Ring jest mokry. Do sparingu, zakładaj kask. Jak się uczyłem, no? Wstyd mi przynosisz. Weź chodź na tych nogach, no. Co ty robisz? Patrz na mnie, kiedy do ciebie mówię. Słuchaj, Tu! proszę nie krzyczyć. To jest moja szkółka, moja sala. Nie potrzebuję takich komentarzy. Na gali będziesz słyszał gorsze. Słuchaj, proszę uspokoić się. To nie jest, kurde, gala, tylko jest trening zwykły. Ja płacę i wymagam. Słuchaj, nie jeden płacił, nie jeden wymagał. Rozumiesz? Ja tu rządzę, a nie ty. Proszę, wyjdźmy stąd. Dawaj, młody, jeszcze pokaż, co potrafi. Wiem, że zostało jeszcze troszkę czasu, ale ja już muszę lecieć. Pozamykasz wszystko? Tak, tak. Idź się ogarnij, bo przecież z taką twarzą to w firmie chluby nie przyniesiesz. No raczej nie. Siemano. Cześć. Siemanko. Ty, Jadek, kto cię tak obił? Ty już nie przesadzaj, no nie jest tak źle. Ale co cię sprowadza, mistrzu? A, mam taką starą komórkę. Teraz mam nową, to bez sensu, żeby ta zalegała w szafie. No ale szału nie ma, ziomeczku. Ty, to nie jest ta, co ci ją jakiś czas temu dałem? Dałeś? Sprzedałeś. Za 200. No a my ci damy 5 dyszek. 5 dyszek? No nie żartuj sobie. No za 5 dyszek, za 200. A, no dobra. I tak na tym nie zależy. Ty, Lolo, a pamiętasz o tej imprezie? Jakiej imprezie? Ty to masz pamięć. Pisałem do ciebie, że spotykamy się ze znajomymi ze studiów. A, rzeczywiście. Ale tam same pary przychodzą, to ja chyba spasuję. No jak spasuje? Przecież masz kinię, ona stary uwielbia imprezy. Uwielbia. Nie wiesz? Jaką kinię? Ty masz dziewczynę? Karol wyraźnie nie przyznawał się do kini. Chociaż moim zdaniem nie ma się czego wstydzić. Wizualnie to nawet dobra sztuka jest. Ty, no powiedz coś o tej kini. Fajna jakaś? Słuchaj, przyjdzie na imprezę z kinią, to sam zobaczysz. Ale ładna jakaś? O wilku mowa. Oto i kinia. Cześć. Cześć. O co chodzi? Gadaliście o mnie? Nie. Dobra, słuchajcie, ja już muszę lecieć. Trzymajcie się. Kinia oczywiście zapaliła się do imprezy. No, ja trochę mniej. Ona zupełnie nie pasowała do moich znajomych. Wilu i Kacper skończyli pierwszy trening. Tadeusz był zadowolony z postawy syna. Dobry jest, co? Dobry jest, ma chłopak papiery. Tylko musimy zdążyć przed galą, bo to naprawdę duża kasa jest. Ale ja chcę całą swoją wypłatę. Masz.
Tu jest trochę za mało. To zaliczka. Ale umawialiśmy na całość. To mnie źle zrozumiałeś. Nigdy nie płacę z góry. Ale jak nie ma całości, to skończymy współpracę. Tu jest. Dostaniesz zaraz po gali. Ale myślisz, weźmie kasę i ucieknie? Takie mam zasady. Kilka dni później Lombard odwiedziło wielu klientów. Adrian i Karol mieli mnóstwo pracy. No wie pan, trochę styrany ten zegarek. Niestyrany. Jest nie do zarcia. Stary po prostu. Co to za firma jest? Proszę pana, firma nie jest ważna. To jest radziecki zegarek, a takie prawdopodobnie są w cenie. No dobra, dam. 8 dyszek gra. Mało, ale nie mam wyjścia. No dobrze, a ile by pan chciał w takim razie? 80 więcej, 160 razem. Akurat miałbym na leki. Bo za ostatnie pieniądze zakupy zrobiłem. No dobrze, a na co te leki? Na nadciśnienie. Współczułem temu dziadkowi, dlatego dałem mu troszkę więcej niż wart był ten zegarek. No, byłem pewny, że po niego wróci. Znam ten typ. Tymczasem Wilu intensywnie przygotowywał Kacpra do walki na gali MMA. Na treningach panowała nerwowa atmosfera. No weź się rusz, no! Ty się niczego nie uczysz, no! No weźże się rusz, no! No nie, no, wyślę zaraz SMS-a, że odwołujemy tę walkę. Wstydu nam narobisz tylko. Bardzo proszę, nie takie komentarze. A widział pan, jak on trzyma gardę? Za nisko ta garda cały czas. To faktycznie ojciec ma rację, trzeba poprawić tą gardę. Słuchaj, chłopie, trochę wąsko tą gardę więcej trzymaj, opuść tą brodę i jest w tej chwili okej, dobra? I nie zmieniaj tą pozycję. Powiedz, że dostajesz. No, jedziesz. To nie sparring, przepraszam cię, to jest zwykły trening, ale za mocno mi wyszło, chłopie. Jakie za mocno? Sorry. Niech się przyzwyczaja do mocnych ciosów. No, rusz się. Niech złapie trochę oddech, chłopak. Jak jest, łapie oddech. Wstawaj, masz krew, pot i łzy. Uspokój się, facet. Mamy czas. Nie mamy czasu, rozumiesz? Nie mamy czasu. Wstawaj! Daj mi wreszcie spokój! Masz trenować. Przecież trenuję! Gówno! Gówno trenujesz, w ogóle się nie przykładasz. Ja żyły wypruwam. A czy ja ci każę? Auto zastawiłem niewdzięczniku, żebyś mógł trenować. A ty co? Przestań być wreszcie mięczakiem. Uspokójcie się, faceci, jeden i drugi. W Lombardzie panował duży ruch. Adrian obsługiwał jedną ze stałych klientek, panią Wolską. Pani Wolska, no znowu łańcuszek? A co ja mam zrobić? Przecież nie mam na jedzenie. Muszę coś zostawić. No a co z tą pani pracą całą? Znowu mnie wylali. I nawet nic nie zapłacili. Złodzieje. Przecież muszę jakoś przeżyć. Pani pokaże ten łańcuszek. No dobrze, no. 100 zł mogę pani dać, więcej nie mogę, choćbym chciał. Co ja bym bez was zrobiła? Proszę tutaj podpisać. Wie pani co, jak będę słyszał o jakiejś propozycji pracy dla pani, to dam pani znać. Pan jest aniołem. Proszę bardzo. I umowa jest dla pani. Proszę. Dzień dobry. Ile za to? Za to? Muszę sprawdzić w katalogu. Za chwilę go przyniosę. Niech pan sekundkę poczeka, dobrze? Pani Wolska pojawiała się u nas regularnie. Szkoda mi jej było, no.
Kobiecie w jej wieku trudno jest znaleźć dobrą pracę. Dlatego brałem ten łańcuszek w zastaw i dawałem jej maksymalną cenę. Jeszcze teraz bym ci dał radę. Tak, to dawaj. Po co ci to było, facet? Nie wtrącaj się do tego, jak wychowuje dzieciaka. Idź po spódnicę, mamusi! Ty niewdzięczny gnoju. I co teraz osiągnąłeś? Nie płacę ci za to, żebyś wtrącał się w moje prywatne sprawy, rozumiesz? Kolego, halo! Nie wiem, co się stało, po prostu wpadł mi pod koła. Mogę dzwonić po karetkę, na co czekasz? Syn, Halo? Pogotowie? Dzień dobry, potrzebuję karetkę. Potrąciłem człowieka, nie oddycha, krew z nosa leci. W ogóle się nie rusza. Synek, odezwij się do mnie. Pan Witold zorientował się, że zapomniał siatki z zakupami i wrócił po nią do lombardu. Nie widzieli panowie mojej siatki z zakupami? nie, no ja nic nie widziałem. A ty, młody? Nie, jakoś nie kojarzy. Na pewno pan ją tu zostawił? No bo gdzie? No wie pan, no tutaj jej nie ma, no a gdzie pan jeszcze był? No, w aptece byłem po leki, no i w domu. Zorientowałem się, że siatki nie ma. No dobra, ale gdzie pan ją kładł? No tutaj. Wie pan co, niespecjalnie wiem, jak możemy panu pomóc. No i co ja teraz robię? Po co mi leki? Jak ja z głodu umrę? No tutaj nie ma tej torby, na pewno gdzie indziej pan ją musiał zostawić. Nie no, Herzhelmera nie ma. Dobrze, spokojnie, panowie. To może zobaczmy monitoring. Będzie wiadomo, czy pan wychodził z siatką, czy bez, tak? No właśnie, to dobry pomysł. Dobra. Ja osobiście nie kojarzyłem, żeby pan Witold wchodził z jakimiś zakupami do lombardu. No ale był taki ferment, że mogliśmy coś przeoczyć. Najbezpieczniej było sprawdzić na monitoringu. Tadeusz wrócił ze szpitala. W domu czekała już na niego zaniepokojona żona. Co się stało? Gdzie jest Kacper? W szpitalu miał wypadek. Ale jaki wypadek? Padł pod auto, ale żyje. Trochę się tylko poobijał. Jak to? Ale co się stało? Nie zadzwoniłeś do mnie? Nie dzwoniłem, bo nie chciałem cię denerwować. No jesteś kompletnym idiotą, no. Jak mogłeś coś takiego ukrywać? Co powiedzieli lekarze? Wstrząśnienie mózgu, coś tam z kolanem. Wygrzebie się z tego, miał szczęście. Ty to nazywasz szczęściem? Tak, bo żyje. Ale problem polega na tym, że nie zdąży się wykurować do gali. Wiesz co? W dupie mam tą twoją galę. Wszystko się kręci tylko wokół tych bijatyk. To jest wszystko twoja wina. Ja go pod auto nie wpychałem. Zamknij się, Tadek, słuchać ciebie już nie można, wieź mnie do szpitala. Ile razy mam ci powtarzać, że zastawiłem auto w Lombardzie? Zamówię ci taksówkę. Sama sobie zamówię. Tutaj ta kobieta zabrała zakupy. To jest pani Wolska. Znacie tę złodziejkę? No, to nie jest żadna złodziejka. Nie wiem, dlaczego ona to zrobiła? A jak dlaczego? No bo też jest biedna i ciężko wszędzie, no. No ale to nie można jej tłumaczyć. Zabrała nie swoje. Dobrze, spokojnie, zaraz wszystko wyjaśnimy. Zadzwonię do niej. Okazja czyni złodzieja. Pani Wolska była biedna jak mysz kościelna. Trafiła się okazja, no to ją wykorzystała. No, niestety nie odbiera. To musimy iść. Ja nie będę czekał. Ale spokojnie, pani Wolska na pewno odda panu torbę. To nie jest złodziejka. No. To ona? Nie, to kolega. No co tam, byczku? Serio? No dobra, słuchaj, to spotkajmy się w klubie, okej? Zaraz będę. No. Dobra, no na razie, cześć, pa. Stary, ja muszę lecieć. No ale jak? Przecież my tu mamy sprawę do załatwienia. No tak, ale ja muszę coś załatwić, okej? Nie możesz iść, mamy sprawę do załatwienia. Nie, kolega miał wypadek, muszę lecieć. Cześć. To była jakaś masakra. Kacper stał przed swoją życiową szansą i pierwszą zawodową walką. A teraz co? Wszystko wzięło w łeb.
Żal mi go było trochę, no bo to mój kumpel ze szkoły jest. Tadeusz poprosił Willa o spotkanie. Chciał z nim omówić sprawy finansowe. Ma być prosty, ciągnij tą rękę, a nie ruchy. Lepiej teraz. Co z Kacprem? Ma wstrząs mózgu i uszkodzone kolano. Nie wystąpi na gali. Szkoda, najważniejsze, że żyje. Dlatego bardzo proszę o zwrot pieniędzy. Chyba żartujesz. Nie. Nasza umowa jest nieważna. Nie przygotujesz Kacpra do walki. Nie zwrócę pieniędzy i z tego względu, że ja czekam na drugą wypłatę od ciebie. Jesteś bezczelny, niby za co mam płacić? Za mój czas. Jaki czas? Ja pozmieniam swoje plany. Sraty taty! Chcesz mnie naciągnąć, oszuście. Liczę za słowami, człowieku. Ej, panowie, spokojnie. Jeszcze pożałujesz, cwaniaczku. Tuż po zamknięciu lombardu Karol poszedł z panem Witoldem do pani Wolskiej. Pani Wolska? Pani Wolska, musimy porozmawiać. Co się Ty stało? złodziejko! To moja torba Co pan zakupowa. robi? Pierwsza z zakupów. Ja nie rozumiem, o czym pan mówi. O tym, że zabrała pani moje zakupy. Ja sobie wypraszam takie oszczerstwa. Pani Wolska, my wszystko mamy na monitoringu. Proszę nie kłamać. No dobrze, przyznaję się, wzięłam. Pani Wolska, naprawdę? A co mam panu powiedzieć? Ja naprawdę nie mam na jedzenie. A co ja mam powiedzieć? Czy ja mam przez panią z głodu zdechnąć? Skoro pana stać na takie zakupy, to i tak ma pan lepiej niż ja. Proszę pani, nie będziemy się licytować. Gdzie reszta zakupów? Zaniosłam mamie i ugotowałam obiad. Jest pani bezczelna. Moja mama jest chora, a ja naprawdę nie mam na jedzenie. Każdy z nich walczył o przetrwanie jak umiało. To była naprawdę smutna sytuacja. Szczerze im współczułem. Ja naprawdę nie jestem złodziejką. Ale zabrała pani torbę z zakupami. Przecież oddałam wszystko. Jak wszystko? Tu było dużo więcej. Musi pani dołożyć jeszcze. To jest za mało. A co panu dam? Ja w domu mam same resztki. To ja idę na policję. Nie, proszę, ja pana bardzo przepraszam. To co, może ja mam się najeść pani przeprosinami? Jak mnie pan nada na policję, to i tak się pan tym nie naje. To co ja mam zrobić? Niech pan to weźmie. No i znowu mnie ruszyło. Miałem przy sobie 50 złotych, no to im dałem. Jakoś po prostu nie mogłem patrzeć na ten ich dramat. Ja nie chcę od pana. Ja chcę od niej. No to weźcie oboje. Pani Wolska, pani gotuje jakąś zupę albo bigos. Dla was obojga. Co pan mówi? To ja mam z nią zamieszkać? Nie, panie Witoldzie, nie zamieszkać, tylko zjeść. Obiad. Najlepiej parę. Oboje jesteście w potrzebie, powinniście sobie pomóc. A co, pan się w swata bawi? Nie w swata, tylko próbuję wam pomóc. Czy to jest tak trudno zrozumieć? Niech pan bierze te pieniądze. Albo niech pan nie bierze. Róbcie, co chcecie, a najlepiej się dogadajcie. No i poszedłem, bo co mogłem więcej zrobić? Potem się okazało, że rzeczywiście zaczęli sobie pomagać tak, jak im mówiłem. Pan Witold później oddał mi pieniądze, więc w sumie super wyszło. Karol, wracając do domu, niespodziewanie natknął się na Maxa, chłopaka Marty, całującego się z inną dziewczyną. To, co nagle zobaczyłem, naprawdę mnie zatkało. Max całował się z jakąś inną dziewczyną. No, pomyślałem, że może rozstał się z Martą. A to była szansa dla mnie. Ty jesteś Willu? Spokojnie, bij za tym, chłopie, kamery, to wszystko widać. To ty to są atrapy. I wpadłem w środek bijatyki. Ci goście ewidentnie chcieli zlać tego Wileckiego. Było ich więcej, ale ja wyrównałem trochę szansę. Dzięki, stary, za pomoc, za dobrą walkę. Bez ciebie byłoby ciężko. Spoko, nie ma za co. Ale powiem ci, że takiej wojny to dawno nie miałem. Słuchaj, ulica wie zasad, ktoś kogo szybko musi pokonać. No ale zobacz. Nieczysto grali. No tu nie ma czystej gry.
Kto pierwszy, ten lepszy. To komu podpadłeś, mistrzu? Ojca Kacpra. Tak podejrzewam, mieliśmy problemy finansowe. Nie no, chyba go nie podejrzewasz, co? Właśnie, że podejrzewam. Kto was przysłał? Sam pierd... Nie chciało mi się wierzyć, że Tadek napuściłby zbirów na Willa. Później dowiedziałem się, że ścieli się o kasę. Ten Tadek to jest jednak kompletny świr. Kinia przyszła na spotkanie ze znajomymi Karola. Bardzo chciała ich poznać. Za to Karol właśnie tego chciał uniknąć. Obawiał się kompromitacji. Hej, cześć. A ty co tak długo? Myślałam, że już nie przyjdziesz. Sorry, musiałem coś załatwić. Wiesz, ile facetów by tutaj podrywało? Gdyby nie Julek, ja bym się nie odpędziła. No dokładnie. No ale sobie za to trochę pogadaliśmy, nie? No, fajnie było, masz gadane. Cześć. Widzę, że ty też Cześć. na tej samej imprezie. No. Ciebie też znam. Kinga, tak? Dziewczyna Karola. Wolę Kinia. Tak, mam nadzieję, że nie przyszłaś tutaj z bratem. Błagam cię, przecież Adek w ogóle tutaj nie pasuje. Przepraszam za I bardzo dobrze. Szkodzi. Dobrze, że jesteś. A ty co tak się gapisz? Na mnie się patrz. A, sorry, zamyśliłem się. To co, wchodzimy? Idziemy? Tak. Pewnie. Okazało się, że jednak Max zdradzał Martę. Chciałem z nim pogadać jeszcze na imprezie, no ale niestety nie było okazji. Ale nie zamierzałem tego odpuścić. Odkąd Karol odkrył, że Max zdradza Martę, nie mógł przestać o nim myśleć. Był w podłym nastroju i zastanawiał się, co powinien zrobić. Cześć. Cześć. Ej, co jest? A co ma być? No nie wiem, unikasz mnie od 2 dni. Co, ten ci coś nagadał? Co niby? No właśnie nie wiem. No, widocznie nie zasłużyłaś na buziaka. O co chodzi? Kinia, chcesz coś, czy przyszłaś mi truć? No, wyrobiasz się, młodziutki. Elegancko. Adek, zamknij się! Jak ty w ogóle do mnie mówisz? Jezus Maria, Kinia. Możesz nie robić scen? Ile razy mam ci powtarzać, żebyś ciągle tu nie przychodziła? Nie? Okej, więcej tu nie przyjdę, ale wiesz co ci powiem? Jesteś takim samym frajerem jak Adek. No, nie poznaję kolegi. Choć nie ukrywam, że mogłeś się spławić nieco delikatniej. Po prostu wszystko szło inaczej niż powinno. Miałem beznadziejny nastrój, za ostro potraktowałem Kinię. Oczywiście próbowałem z nią później porozmawiać, ale nie słuchała. To trudno. Po kilku dniach Kacper został wypisany ze szpitala i wrócił do domu. Chodź, mogę się położyć, bo ja ci już łóżko przygotowałam. Nie chcę, mamo. W szpitalu ciągle leżałem. No ale nie możesz i tak chodzić. Krysiu, nie przesadzaj. Nie ma co histeryzować. No, tobie łatwo mówić, bo to nie ty wpadłeś pod auto. No i wielka mi rzecz. Wstrząśnienie mózgu to nic takiego. Wiele razy miałem takie po walkach. Możecie przestać? Wszystko będzie dobrze, a Kacper wróci na ring jeszcze mocniejszy. Nie wrócę, daj mi wreszcie święty spokój. Przestań robić z siebie mięczaka, dobra? Nic się nie stało, wypadek, przypadek. Trzeba się po tym pozbierać. Po nokaucie jest gorzej, bo trzeba się pozbierać psychicznie. A takie tam... dasz radę. Zostaw mnie. Musisz tak na niego naciskać? Teraz jest w szoku, ale to mu minie i będzie kiedyś wielki. Karol wyszukiwał w internecie informacje o Maxie. Wśród znajomych chłopaka odnalazł jego drugą dziewczynę. Co to za lalka? Nieważne, nikt. Ty, no tłumacz się, stary. Miałeś wystawić sprzęt, a tutaj taka prywata? No? Siemano, masz chwilkę? Co jest, mistrzu? No interes. Mam coś, co mogłoby cię zainteresować, a jeśli nie, no to przynajmniej będziesz wiedział, co z tym zrobić. No dobra, No to chodź. sprawdźmy to. Kacper postanowił sprzedać cały swój sprzęt do treningów MMA. Adrian pomógł mu przywieźć przedmioty do Lombardu. Słuchaj, powiedz mi, ile ty byś za to wszystko chciał, co? A ile jesteś mi w stanie dać no, za całość? Nie no, zacznijmy od tego, że ja mogę to wziąć ewentualnie w zastaw, bo kupić tego nie kupię. No ale dlaczego nie? No stary, a co jeżeli będziesz chciał wrócić do MMA? No to co wtedy? No, Nie ma opcji, ja już z tym skończyłem, na pewno nie będę wracał. no ale... Kasper, co ty wyprawiasz? Nie pozwolę ci niczego sprzedać.
Co ty masz do gadania? Ja kupiłem ten sprzęt, jest moją własnością. A ty jak od niego coś weźmiesz, to ci nogi z dupy powyrywam. A po co mi ten sprzęt? Mam dość. Ja już do walki nie wracam. Mam dość. Spokojnie, spokojnie, jesteś w szoku. To ci minie, a jak ci minie, to trzeba będzie znowu kupować nowy sprzęt, tak? Nie minie. Mam dość MMA, a tym bardziej ciebie. Co ty powiedziałeś? Spokojnie, spokojnie. Tak, panowie? Nie widziałem jeszcze takiego tatka. No, owszem, to był straszny nerwus, ale teraz poleciał po całości. Normalnie był jak wściekły byk. To ty mnie zawsze zmuszałeś do treningów. Ja mam w dupie, nie chcę być żadnym pieprzonym mistrzem. Ale jestem twoim ojcem. Rozumiesz? Wiem, co jest dla ciebie dobre. Masz talent, chłopaku, nie zmarnuj go! Powiedz mi, co osiągnąłeś w MMA. Nie osiągnąłeś nic i ty chcesz, żebym ja był taki sam jak ty. Nienawidzę cię! Rozumiesz to, kur... Niewdzięczniku. Niech pan da spokój, dobrze? A ty jak jeszcze raz mi Dobra, koniec rozmowy, wyjazd stąd. Zaraz was wszystkich naprostuję. Posłuchaj, mistrzu, tutaj jest monitoring. No, wszyscy wiemy, że zleciłeś pobicie Willa. Chcesz przyjść drugi przypał? No chcesz czy nie? Niemczaki, jeszcze się z wami policzę. Trener zasrany. Chory człowiek. Nie chciałem się z nim bić, bo mogłoby być różnie. Mimo wieku gość jednak sporo umiał. I tak spodziewałem się kłopotów. Kacper też się obawiał. Stary, no weź nie świruj, ty naprawdę chcesz zrezygnować? No, wiesz doskonale, że te całe walki, to wszystko, to całe MMA, to tak naprawdę była decyzja ojca. Ja w ogóle tego nie chciałem. No tak, stary, ale zobacz, ile ty w to zainwestowałeś czasu. No i też trzeba przyznać, że no, jesteś dobry w te klocki i sam o tym dobrze wiesz. Jestem dobry, bo trenowałem od małego łebka. Ale tak naprawdę to ojciec mnie do tego zmuszał, a ja nie potrafiłem się przeciwstawić. No fakt. Z Tadziem to chyba nie ma żartów, co? No z ojcem to w ogóle nie ma żartów. No ostatnio ta cała gala to już mu tak przyćmiało wszystko, że masakra. No tylko treningi, krzyki, ja już po prostu mam tego dość. Co teraz? No na pewno coś innego niż MMA. To już podjąłem decyzję. No jak uważasz? Dla mnie to nie jest dobra decyzja, ale okej. O! Co ty tutaj robisz, przyjacielu? Chciałem się pożegnać i podziękować ci za pomoc i za dobrą walkę. Spoko. Zaskoczył mnie. W sumie przyszedł w samą porę i okazał się równym gościem. Przykro mi, stary, że tak wyszło. Słuchaj, no to nie jest twoja wina. Stało się, co się stało. Ale to pomogło mi podjąć decyzję. Słuchaj, odpocznij, chłopie. Wyjedź gdzieś, odpocznij bez starego. Przemyśl to wszystko. Ja będę czekał na ciebie zawsze na sali. Dzięki, no. Przemyślę, zobaczę. Kacper już nie wrócił do walki jako zawodnik. Szkoda. Ale jest to najlepszy przykład na to, jak ambicje ojca mogą zatruć życie dziecku. Co by nie było, to jednak mój ojciec dawał mi wolną rękę. Po pracy Karol postanowił śledzić chłopaka Marty, Maxa. To, co usłyszał, było dla niego szokiem. Powiedz, że mnie kochasz. Kocham cię najbardziej na świecie. Nikogo bardziej nie kochałeś? Nikogo. Powiesz, że ja się zabiję, jak mnie rzucisz Zwariowałaś? na twoim punkcie. Kocham cię. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku kobieta uznana za zmarłą budzi się w prosektorium. Lolek grozi chłopakowi Marty. Dobrze ci razy, stary. Zerwij z nią albo z Martą. Adrian pakuje się w kłopoty. Lolek dostaje wypowiedzenie z Lombardu. Przykro mi, ale nie możesz tutaj już dłużej pracować.